Wyobraź sobie zimowe niebo usiane gwiazdami. Spoglądasz na majestatyczną konstelację Oriona i dostrzegasz na jego ramieniu jasną, czerwonawą gwiazdę. To Betelgeza. Od wieków intrygowała nas swoim blaskiem i barwą, zajmując miejsce w mitologiach różnych kultur. Dziś wiemy, że Betelgeza to czerwony nadolbrzym w ostatnim etapie życia. Jedna z największych znanych gwiazd, około 700 razy większa od Słońca. Gdyby umieścić ją w centrum naszego Układu Słonecznego, jej powierzchnia sięgnęłaby daleko za orbitę Jowisza. To niemal niewyobrażalne. Sfera gwiazdy rozciągałaby się poza orbity Merkurego, Wenus, Ziemi i Marsa, pochłaniając pas asteroid, a być może nawet sięgając do okolic Jowisza. Betelgeza znajduje się w odległości kilkuset lat świetlnych od nas. Najnowsze szacunki mówią o dystansie około 600 do 700 lat świetlnych. To wystarczająco blisko, by jej ewentualny wybuch supernowej dał na Ziemi spektakularne widowisko, ale na szczęście dość daleko, by nam nie zagrozić. Mimo to jej los jest przesądzony. Kiedyś wyczerpie paliwo i zakończy życie potężną eksplozją. Pytanie brzmi, kiedy i czy my, ludzie XXI wieku, mamy szansę to zobaczyć? Choć Betelgeza góruje rozmiarami nad niemal wszystkimi gwiazdami, jest stosunkowo młoda. Liczy zaledwie około 10 milionów lat, podczas gdy nasze Słońce ma około 5 miliardów. Jednak olbrzymia masa Betelgezy sprawia, że żyje ona intensywnie i szybko spala swoje paliwo. Astronomowie szacują, że kiedyś była kilkadziesiąt razy masywniejsza od Słońca i świeciła oślepiającym blaskiem przy temperaturach rzędu 50 000 stopni Celsjusza. Taka gwiazda zużywa wodór błyskawicznie. Betelgeza już dawno wyczerpała ten podstawowy pokarm gwiazdowy i obecnie spala w swym jądrze hel, tworząc węgiel. To przyspieszony cykl życia. Im masywniejsza gwiazda, tym krótszy jej żywot. Betelgeza puchnie w swojej starości, gdyż po zużyciu wodoru równowaga grawitacji i ciśnienia promieniowania się zachwiała. Gwiazda rozdyma się do monstrualnych rozmiarów, stając się właśnie czerwonym nadolbrzymem. Jej powierzchnia jest chłodniejsza, około 3300 do 3700 stopni Celsjusza, czyli znacznie mniej niż około 5500 stopni na powierzchni Słońca, stąd charakterystyczna czerwonawa barwa. Pomimo niższej temperatury, Betelgeza świeci ogromną mocą, nawet dziesiątki tysięcy razy jaśniej od Słońca. To dlatego na ziemskim niebie należy do najjaśniejszych gwiazd, zazwyczaj plasując się w pierwszej dziesiątce. Jej jasność nie jest stała. Betelgeza to gwiazda zmienna półregularna. Od dawna obserwowano, że jej blask pulsuje w cyklach około 400 dni oraz w dłuższym, około 5- lub 6-letnim. Te rytmiczne oddechy nadolbrzyma spowodowane są pulsacjami. Całe gwiezdne ciało na przemian kurczy się i rozszerza. Jednak oprócz dość regularnych pulsacji, Betelgeza miewa kaprysy, które potrafią zbić z tropu nawet doświadczonych astronomów. Pod koniec 2019 roku Betelgeza zaczęła słabnąć w sposób absolutnie niezwykły. W ciągu zaledwie kilku miesięcy jej jasność spadła o około 2,5 raza poniżej typowej, do zaledwie 1/3 normalnego blasku. Na początku 2020 roku gwiazda, zwykle jedna z najjaśniejszych, wyglądała blado niczym jej własny cień. To zjawisko przeszło do historii pod nazwą Wielkiego Przyciemnienia. Wzbudziło sensacje i pytania, czy to znak nadchodzącej supernowej? Wszak drastyczne zmiany mogą oznaczać, że gwiazda wkrótce wybuchnie życiem po raz ostatni. Astronomowie gorączkowo zbierali dane, szukając wyjaśnienia. Na szczęście Betelgeza w następnych miesiącach powoli odzyskała dawny blask, co jednak spowodowało tak gwałtowny spadek jasności. Dziś już wiemy, gwiazda dosłownie straciła głowę. Innymi słowy, Betelgeza doświadczyła zdarzenia nazwanego wyrzutem masy powierzchniowej. Gigantyczny pęcherz rozpalonego gazu uniósł się z jej wnętrza i wyrwał w przestrzeń kosmiczną.
Na skutek rozprężania gaz szybko ostygł i skondensował się w chmurę pyłu, która przesłoniła światło około 1/4 tarczy gwiazdy. Innymi słowy, Betelgeza sama wytworzyła własny kokon, który przyciemnił jej blask. Naukowcy przyznali, że nigdy wcześniej nie zaobserwowaliśmy takiego zdarzenia w przypadku żadnej gwiazdy. Nasze Słońce również wyrzuca czasem część swej korony, czyli tak zwane koronalne wyrzuty masy, ale to, co zrobiła Betelgeza, było o wiele potężniejsze. Wyrzuciła materię ważącą kilka razy więcej niż Księżyc i aż 400 miliardów razy więcej masy niż typowy wyrzut na Słońcu. To tak, jakby gwiazda gwałtownie odrzuciła znaczną część swojej powierzchni. Po tym kaprysie Betelgeza stała się przedmiotem jeszcze wnikliwszych obserwacji. Czy wielkie przyciemnienie było zapowiedzią rychłego końca? To pytanie zadawali sobie astronomowie i entuzjaści na całym świecie. Jednak większość specjalistów studziła emocje. Tego rodzaju wyrzuty materii i wahania jasności są nietypowe, ale niekoniecznie oznaczają, że supernowa jest za rogiem. Wiodąca teoria mówi, że Betelgeza po prostu odetchnęła nieco zbyt mocno. Gorąca plazma wypłynęła z jej wnętrza przy udziale normalnej pulsacji 4-studniowej i dała początek chmurze pyłu. To zaburzyło dotychczasowy rytm gwiazdy. Co ciekawe, po wielkim przyciemnieniu pulsacje Betelgezy zmieniły charakter. Analizy wykazały, że obok dawnego, około 4-studniowego cyklu pojawił się nowy, krótszy cykl, mniej więcej 2-studniowy. Innymi słowy, gwiazda zaczęła pulsować 2 razy szybciej niż wcześniej. Być może we wnętrzu Betelgezy zaszły dynamiczne zmiany. Modele komputerowe sugerują, że ów potężny wyrzut mógł wzbudzić nowy sposób drgań wewnątrz gwiazdy. Prognozy są jednak optymistyczne. Jeśli to efekt przejściowy, to za kilka lat Betelgeza powinna wrócić do dawnego rytmu 4-studniowego. Po dramatycznych wydarzeniach z lat 2019-2020 Betelgeza zaskoczyła nas ponownie. Gwiazda nie tylko wróciła do normalnej jasności, stała się jaśniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Na wiosnę 2023 roku Betelgeza świeciła z maksymalnym blaskiem, osiągając obserwowaną wielkość gwiazdową około 0 magnitudo. Dla porównania, przed wielkim przyciemnieniem zwykle oscylowała wokół +0,5 magnitudo. Oznacza to, że w kwietniu 2023 stała się na krótko najjaśniejszą gwiazdą w Orionie, prześcigając Rigela i jedną z najjaśniejszych na całym niebie. Taki wzrost jasności, nadkompensata po okresie przyciemnienia, to coś, czego astronomowie się spodziewali. Gwiazda jakby odbija wahadło. Najpierw skrajnie pociemniała, potem skrajnie pojaśniała. Te dziwaczne zachowania rozpaliły spekulacje, że być może Betelgeza szykuje nam niespodziankę w postaci supernowej. Media popularno-naukowe zaczęły pytać wprost: czy Betelgeza to kosmiczna bomba zegarowa? Tymczasem naukowcy cierpliwie zbierali dalsze obserwacje. Rok 2024 przyniósł kolejne intrygujące wieści. Czy Betelgeza znów ciemnieje? Już na początku 2024 roku zanotowano spadek jasności o około 0,5 magnitudo w porównaniu z maksimum z 2023. Pojawiły się pytania, czy to początek powtórki wielkiego przyciemnienia, czy może tylko normalna fluktuacja. Na szczęście do lata 2024 Betelgeza nie zanurkowała dalej. Najwyraźniej był to raczej przejaw jej półregularnego cyklu zmian niż nowa katastrofa. Jednak fakt, że gwiazda znów zauważalnie osłabła, pokazuje, iż wciąż nie wróciła do spokojnej rutyny. Betelgeza pozostaje zmienna i nieprzewidywalna, jakby walczyła wewnątrz z własnymi siłami, próbując odzyskać równowagę. Nie jesteś w tym zaciekawieniu osamotniony. Setki teleskopów na Ziemi i w kosmosie śledzą każdy kaprys Betelgezy.
Nowa era astronomii daje nam instrumenty, o jakich wcześniej mogliśmy tylko marzyć, i wszystkie one mogą rzucić nieco światła, dosłownie i w przenośni, na losy czerwonego nadolbrzyma z Oriona. W połowie 2025 roku do gry weszło obserwatorium Very C Rubin w Chile. Nowy, potężny teleskop wyposażony w 3,2 gigapikselową kamerę do przeglądów nieba. 23 czerwca 2025 roku opublikowano pierwsze zdjęcia z teleskopu Rubin. To naprawdę historyczny moment. Przez kolejną dekadę Rubin będzie fotografował całe niebo co kilka nocy, katalogując miliony obiektów dziennie. Tak częste przeglądy oznaczają, że żadna zmienna gwiazda ani potencjalna supernowa mu nie umknie. Kiedy Rubin osiągnie pełną sprawność pod koniec 2025 roku, Betelgeza znajdzie się pod stałym nadzorem tego astronomicznego strażnika. Jeśli tylko gwiazda znów zacznie gasnąć lub gwałtownie jaśnieć, Rubin odnotuje to niemal od razu. Być może to właśnie ten teleskop dostarczy kluczowych danych, gdy nadejdzie moment kulminacyjny. Tymczasem nad naszymi głowami pracuje kosmiczny teleskop Jamesa Webba, czyli JWST. Choć JWST słynie z badania odległych galaktyk i egzoplanet, jego niezwykła czułość na podczerwień może pomóc także w zrozumieniu Betelgezy. Pył, który tak dramatycznie przyciemnił gwiazdę w 2019 i 2020 roku, świeci właśnie w podczerwieni. JWST jest w stanie zajrzeć przez taką pyłową zasłonę i badać struktury wokół Betelgezy niedostępne dla teleskopów optycznych. Naukowcy mogą wykorzystać Webb do obserwacji obłoków pyłu i gazu wokół Betelgezy, szukając śladów kolejnych wyrzutów materii. Każda nietypowa emisja w podczerwieni mogłaby być sygnałem, że gwiazda znów zrzuca skórę. Póki co nie ogłoszono jeszcze rewolucyjnych wyników z JWST dotyczących Betelgezy i być może brak sensacji to dobra wiadomość. Znaczy to, że gwiazda trwa względnie spokojnie. Niemniej JWST czuwa, gotów uchwycić każdy przejaw ostatniego tchnienia Betelgezy. Nie sposób nie wspomnieć też o misji Euclid, kosmicznym teleskopie Europejskiej Agencji Kosmicznej wystrzelonym w lipcu 2023 roku. Euclid został zaprojektowany do mapowania miliardów galaktyk w poszukiwaniu tajemniczej ciemnej materii i ciemnej energii. Choć jego główne cele dotyczą kosmologii, przy okazji wykonuje on niezwykle ostre i rozległe zdjęcia nieba. Wśród miliardów gwiazd rejestrowanych przez Euclid znajduje się oczywiście i Betelgeza. Być może precyzyjne pomiary Euklida pomogą lepiej wyznaczyć odległość do tej gwiazdy lub wykryć subtelne zmiany jej jasności na tle głębokiego kosmosu. Każdy dodatkowy kosmiczny monitoring jest na wagę złota. Im więcej oczu skierowanych na Betelgezę, tym większa szansa, że niczego nie przeoczymy. Warto dodać, że wieloletni weterani również pozostają na służbie. Kosmiczny teleskop Hubble'a, mimo sędziwego wieku, ponad 30 lat na orbicie, wciąż obserwuje Betelgezę w ultrafiolecie, analizując gorące warstwy jej atmosfery. Sieci radioteleskopów jak ALMA czy WLA śledzą emisje radiowe i maserowe od nadolbrzyma, odsłaniając szczegóły zachowania gazu wokół gwiazdy. Ziemscy obserwatorzy amatorzy z organizacji takich jak AAVSO każdej nocy patrzą w Orion, porównując jasność Betelgezy z sąsiednimi gwiazdami i raportując nawet drobne zmiany. Tak intensywnej kurateli nie miał chyba nigdy żaden umierający gwiezdny gigant. Wszystko po to, by odpowiedzieć na kluczowe pytanie, czy to już wkrótce? Kiedy Betelgeza w końcu dokona żywota w wybuchu supernowej, czeka nas widowisko bez precedensu. Ze względu na względnie niewielką odległość od Ziemi, eksplozja Betelgezy będzie widoczna gołym okiem nawet za dnia. Wyobraź sobie rankiem na niebie drugie słońce. Punkt tak jasny, że rzuca cienie w południe. W nocy z kolei niebo rozświetli się tak, jakby ktoś zapalił księżyc w pełni, z tą różnicą, że całe światło skupi się w jednym punkcie. Przez pierwsze tygodnie po wybuchu Betelgeza mogłaby osiągnąć jasność ujemnych magnitudo, bijąc Wenus czy nawet Księżyc. Przez około 2 miesiące nocami dałoby się czytać książkę przy blasku tej jednej gwiazdy supernowej, oczywiście przy wyłączonych światłach miasta.
To nie science fiction. Astronomowie obliczyli, że maksimum jasności supernowej Betelgezy może dorównać blaskowi Księżyca w kwadrze albo i pełni, a jej poświata utrzyma się przez wiele tygodni. Po mniej więcej roku obiekt przygaśnie do niewidoczności, pozostawiając po sobie pamiątkę w postaci mgławicy, ekspandującej chmury gazu świecącej jeszcze setki lat na niebie. Czy byłoby to groźne dla życia na Ziemi? Tutaj możemy Cię uspokoić? Nie. Nawet tak bliska, w skali kosmosu, supernowa nie wyrządzi nam szkód. Ziemską atmosferę bombardują wprawdzie cząstki i promieniowanie kosmiczne, ale w odległości kilkuset lat świetlnych ich natężenie nie będzie katastrofalne. Tego typu eksplozja musiałaby nastąpić w odległości poniżej około 50 lat świetlnych, by realnie zagrozić Ziemi. Betelgeza jest wielokrotnie dalej. Możemy więc bez obaw delektować się pokazem, gdy nadejdzie. To raczej kwestia ciekawości i zachwytu, nie strachu. Wróćmy jednak do pytania tytułowego. Czy to koniec Betelgezy? Czy niezwykłe zachowania gwiazdy w ostatnich latach oznaczają, że finiszuje ona swój żywot? Cóż, natura lubi trzymać karty przy piersi. Betelgeza na pewno kiedyś wybuchnie. To jedyny pewnik w tej historii. Ale kiedy dokładnie to nastąpi, pozostaje zagadką. Większość astronomów uważa, że Betelgeza wciąż ma spory zapas czasu. Wskazują, że obecnie gwiazda prawdopodobnie spala hel, a do prawdziwego końca, syntezy żelaza w jądrze, zostało jej być może dziesiątki tysięcy lat. Według szacunków NASA Betelgeza najprawdopodobniej eksploduje dopiero za około 100 tysięcy lat. Mamy więc nikłe szanse zobaczyć to na żywo. Z drugiej strony astrofizyka kryje wiele niespodzianek. Nie brakuje śmiałych hipotez, że supernowa może zdarzyć się wcześniej, nawet w ciągu naszego życia. Prawda jest taka, że nie wiemy wszystkiego o wnętrzu Betelgezy. Być może procesy zachodzące w jej jądrze przyspieszyły wskutek jakichś nieznanych czynników. Niektórzy badacze snują nawet teorię, że Betelgeza mogła kiedyś połknąć mniejszą gwiazdę towarzyszącą, co przyspieszyło jej ewolucję. Rzeczywiście, Betelgeza obraca się szybciej niż powinna jak na samotnego czerwonego nadolbrzyma, a jej skład chemiczny jest nietypowy. To potencjalne ślady dawnej gwiezdnej kolizji. Jeśli tak było, może to wpływać na czas jej wybuchu. Faktem jest, że Betelgeza zaskakuje nas na każdym kroku. Wielkie przyciemnienie dowiodło, iż ciągle mamy wiele do nauczenia się o ewolucji masywnych gwiazd. Każda anomalia obserwowana w Betelgezie to bezcenna lekcja pokory wobec kosmosu. Czy jesteśmy świadkami początku końca? A może to tylko burzliwa, ale jednak normalna starość czerwonego nadolbrzyma? Być może gwiazda ta po prostu drażni nas, dając przedsmak tego, co nastąpi za wiele pokoleń. Pozostaje nam cierpliwie patrzeć w niebo i czekać. A ty jak myślisz? Czy Betelgeza wybuchnie za naszego życia? Czy okaże się, że to jednak fałszywy alarm? Niezależnie od odpowiedzi, emocje towarzyszące obserwacji tej gwiazdy uczą nas jednego. Jesteśmy świadkami kosmicznego dramatu znacznie przekraczającego skalę ludzkiego życia. Patrząc na Betelgezę, migoczącą nieprzewidywalnie na ramieniu Oriona, łatwo poczuć dreszcz. Oto gigantyczna istota kosmosu walczy z własnym przeznaczeniem. W tej walce kryje się piękno i groza wszechświata, a my, maleńcy obserwatorzy, mamy zaszczyt być jej świadkami. Trzymając rękę na pulsie kosmosu, będziemy dalej śledzić losy Betelgezy. Czy okaże się dla nas fajerwerkiem stulecia, czy też będzie igrać z nami jeszcze przez tysiące lat? Czas pokaże. Jedno jest pewne, gdy nadejdzie jej koniec, ludzkość spojrzy w niebo z zapartym tchem. Jeśli chcesz razem z nami czekać na ten i inne kosmiczne spektakle, zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę i napisz w komentarzu, co ty sądzisz o losie Betelgezy. Może doczekamy wspólnie dnia, gdy Orion rozbłyśnie nowym światłem? A jeśli chcesz nas dodatkowo wesprzeć w tworzeniu takich treści, jeśli masz ochotę, kliknij przycisk Wspieraj na naszej stronie głównej. Dzięki temu możemy dalej z pasją opowiadać o kosmosie. Czy to koniec Betelgezy? Tego nie wiemy.
ale na pewno to nie koniec naszych poszukiwań odpowiedzi. Pozostań z nami na bieżąco i razem obserwujmy niebo, bo wszechświat w każdej chwili może zadać nam kolejną zagadkę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.